Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na grudzień. Tutaj jest 9 mieczy i pojawia się, mam wrażenie, jakiś taki mały autosabotażysta. I też, słuchajcie, czarnowictwo może u części z Was. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się z kolei 10 kielichów i to jest, słuchajcie, na całe szczęście, bo widzę, że rodzina, bliscy, przyjaciele bardzo dobrze wpływają na Wasze samopoczucie. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi karta kapłanki i wydaje mi się, że jakaś tajemnica może wyjść na jaw w grudniu i to może być tajemnica rodzinna. Coś, czego w ogóle się nie spodziewacie i to nie jest tak, że na zasadzie to bardzo Was dotknie bezpośrednio, ale jednak mały mętlik w głowie może wprowadzić. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta pustelnika i wydaje mi się, że taką właśnie ucieczką dla Was w grudniu od obowiązków, od całego zgiełku jest samotność, co jest taką sprzecznością do tego, co powiedziałem wcześniej, bo powiedziałem, że rodzina, przyjaciele dużo Wam dają dobrego samopoczucia. Jaka będzie dla Was rada? A w radzie jest Królowa Kielichów. Piękna karta, zwłaszcza w tej talii. I czego raczej nie robić, czego unikać? Tutaj unikać z kolei Króla Mieczy. I to bardzo ciekawe, a z przełożenia macie 2 buław. I teraz tak. Pojawiło się dużo osób tak naprawdę, bo macie Królową Kielichów, Króla Mieczy, jest też, słuchajcie, kapłanka oraz pustelnik i wydaje mi się, że mogą być w tym miesiącu takie sinusoidy, jeśli chodzi o samopoczucie, jeśli chodzi o Wasze emocje, ale tutaj jest taki bardzo, myślę, że ciekawy przekaz, który płynie między innymi z tego czytania, zwłaszcza z 9 mieczy, że tak naprawdę macie różne twarze i wypadałoby gdzieś każdą z nich zaakceptować i pozwolić na to, że ona gdzieś rzeczywiście z Wami jest. Czyli na przykład nie krytykować siebie za to, że momentami macie małego lenia, albo na przykład nie krytykować się za to i nie karać za to, że na przykład czasami potrzebujecie być sami ze sobą tylko i wyłącznie. Albo nawet nie to, że karać, może po prostu nie zmuszać się do tego, żeby być wśród ludzi, jeśli Wam się nie chce. Ale z przełożenia 2 buław, karta rozdroża i wydaje mi się, że tutaj jest dużo rozmyślań, być może snucia planów i robienia małych podsumowań. Na zasadzie tego, że ile osiągnąłem w mijającym roku, co jeszcze mi zostało do osiągnięcia, a może w ogóle nie miałem jakichś większych planów, może teraz właśnie zacznę je snuć. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz jest taka, że a propos tych podsumowań, to wcale nie musi być negatywne. Jak najbardziej tutaj widzę, że jesteście w stanie odnaleźć takie światło w robieniu tych podsumowań i w takim docenieniu siebie za to, co udało Wam się osiągnąć. I nie tylko jeśli chodzi, słuchajcie, o jakieś wielkie życiowe zmiany, ale na przykład o coś takiego wewnętrznego. Przestałem na przykład myśleć o czymś, albo o kimś, albo dotrzymałem sobie danego mi słowa i zrobiłem to i tamto. Dwójka buław jak najbardziej też mówi o zaznaczaniu granic i w grudniu należy mocniej zaznaczać granice. Bo zobaczcie, w ogólnej energii jest 9 mieczy i wydaje mi się, że no tutaj momentami możecie za dużo przebywać w strefie myśli i dobrze jest czasami się cofnąć do przeszłości, żeby wyciągnąć wnioski, żeby sobie coś przemyśleć, żeby właśnie otrzepać się i iść dalej. A w momencie, kiedy będziemy jedną nogą cały czas w przeszłości, no to nie zbieramy nowych doświadczeń, no i gdzieś tak naprawdę tracimy czas. Ale myślę, że Wy o tym wiecie. Tutaj może być momentami dużo momentów, w których pojawia się chomik w głowie. Obraca się, kręci w tym kołowrotku i nie może wystopować. I po co? Tutaj, zwłaszcza w grudniu, dbać o swoje zdrowie psychiczne. Wyciszać się, słuchajcie, skupiać się, czy na sporcie, czy na modlitwie, czy na medytacji. Zadbać też przede wszystkim o taki zdrowy sen, dlatego że tutaj mam wrażenie, że jest na tyle bodźców dookoła Was, że momentami możecie nie wyrabiać, ale nie musicie nie wyrabiać. Tak jak powiedziałem już dawno temu, czytania są tak naprawdę, nie są wyrocznią, więc tutaj wyciągajcie dla siebie to, co chcecie, ale też tak naprawdę mogą Was przed czymś przestrzec, prawda? Albo poradzić Wam. Po to tutaj jesteśmy. I przychodzi do Was 10 kielichów i na szczęście, bo to jest piękna karta i ona mówi o tym, że z kimś bardzo bliskim, z przyjacielem, ze znajomymi, z rodziną macie mnóstwo pięknych i miło spędzonych chwil i to Was, że tak powiem, napełnia i wypełnia. I jasne, momentami będą momenty, że na przykład nie będzie Wam się chciało przybywać wśród ludzi i tutaj jest powiedziane, żeby się do tego nie zmuszać, ale żeby umieć identyfikować, kiedy naprawdę nie macie siły, żeby się z kimś zobaczyć, a kiedy po prostu włącza się jakiś tryb obronny i przed czym miałby Was bronić. Tutaj też widzę, że tak jak wcześniej powiedziałem, może wyjść coś na jaw a propos rodziny. Tym bardziej, że odchodzi do przeszłości karta kapłanki. I ja tutaj chciałbym wskazać na osobę nawet nie tyle, że podejrzliwą, ale osoba, która akurat niespodziewanie w grudniu podzieli się jakimś sekretem. I wydaje mi się, że zrobi to celowo. Ale to nie dlatego, żeby coś tutaj zmącić, powiedzmy, Wasz spokój albo w rodzinie, ale na tej zasadzie, że na przykład coś komuś obiecała. Że nie powiem o tym i o tamtym do momentu, kiedy na przykład dziadek będzie jeszcze na tym świecie, bo obiecałem, teraz mogę. I to może być lekko szokująca informacja, która na początku troszeczkę Wam je zachwieje, ale myślę, że dużo z tego jesteście w stanie wyciągnąć, szczerze mówiąc. Też widzę, że w tym miesiącu niespodziewanie odnawia się relacja z dawno niesłyszaną i niewidzianą kobietą. I czy to jest matka, siostra, babcia, teściowa, to już tutaj nie będę wymyślał, ale ewidentnie jest coś do odnowienia i jest do porozmawiania. I oczywiście nie wszystkie relacje są warte tego, zwłaszcza te takie toksyczne, które nigdy Wam nie przynosiły nic pięknego, ale niewątpliwie oprócz podsumowań to będzie też bardzo emocjonalnie i wypadałoby jednak zadbać o to, aby zaprowadzić sobie spokój w głowie i w sercu. Momento. I teraz tak, zobaczcie, Wy pokazujecie się jako pustelnik i pustelnik jest osobą, która lubi przebywać w samotności
ale w ogóle się nie czuje samotna i to nie jest tak, że potrzebuje innych do tego, aby czuć się lepiej. Absolutnie nie. Tutaj widzę, że bardzo dużo kontemplujecie, myślicie i też dochodzicie do ładu i do składu z pewnymi zdarzeniami i decyzjami. Świetny miesiąc na to, aby zrobić sobie, powiedzmy, postanowienia noworoczne, ale nie tylko. Po prostu plany na przyszłość. Jeśli chodzi o pustelnika, to też mi się wydaje, że momentami chcecie za bardzo działać w samotności, czyli całe święta przygotuję sam, albo całe mieszkanie przed świętami posprzątam sama i zrobię porządek w garażu, bo nikt inny nie zrobi tego lepiej aniżeli ode mnie i będą mi tylko przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie wręcz przeciwnie. Tutaj jest powiedziane, że trzeba innych zaangażować do wspólnej pracy, do wspólnego gotowania, biesiadowania i tak dalej, bo tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w kupie siła. W Radzie jest Królowa Kielichów i pracować nad emocjami, pracować nad balansem swoich emocji i balansem pomiędzy na przykład zamartwianiem się, a realnym myśleniem. Albo na przykład narzekaniem, a ocenianiem trzeźwo sytuacji. Bo momentami mogą być takie, słuchajcie, nieścisłości tutaj. I też bym powiedział, że wypadałoby komuś wybaczyć, ale tylko i wyłącznie osobie, która rzeczywiście po wstępnej obserwacji widać, że się stara i że chce coś naprawić. I być może trzeba komuś coś wybaczyć, nawet osobie, której już przy was nie ma, czy w ogóle na tym świecie. Po prostu coś wybaczyć w głowie, coś zaleczyć, coś wyleczyć i czego nie robić, czego unikać, Król Mieczy. I to jest ciekawe, bo tutaj powiedziałbym tak, nie chować urazy, żeby was to nie zjadało od środka, żeby ta żółć nie zalewała, dlatego że będzie trudno. Tutaj też, jeśli chodzi o działanie pomiędzy sercem a rozumem, to wiecie, co jest powiedziane? Żeby raczej kierować się sercem. Że serce ma was zaprowadzić tam, gdzie trzeba. Że serce ma wam powiedzieć, kto jest dla was ważny. Jaką relację wypadałoby odnowić. Z kim się spotkać na przykład. Z kim raczej zupełnie na odwrót i postawić granice i zrezygnować z tej relacji. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. To mogło być takie zawiłe czytanie, ale koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczne, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać tutaj, gdzie się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.